Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj dla Was przygotowałem survival horror, który, tak jak mówiłem już wcześniej, gdzieś umknął mi w trakcie robienia tych wszystkich odcinków i dzisiaj po niego wracam. Jest to Clock Tower 3. Sama historia gry jest dość ciekawa, bo skoro jest ta trójka tutaj na tym, musiały powstać oczywiście wcześniejsze części. I tak się stało. Pierwszy Clock Tower powstał na Super Famicoma i został wydany tylko i wyłącznie w Japonii. I było to o tyle ciekawe, że był to survival horror, jednakże w odróżnieniu od gier survival horrorowatych, które rozumiemy w dzisiejszym aspekcie, czyli na przykład Resident Evil, Silent Hill, tak wtedy to była gra point and click, czyli była to gra przygodowa z elementami survival horroru. Dość dziwna sytuacja, dość dziwne połączenie. Ja jeszcze przyznam się szczerze, nie grałem w te pozostałe części Clock Tower, także troszkę bazuję na tym, co widziałem na YouTubie i co doczytałem. Także był to dosyć ciekawy miszmasz survival horroru i gry przygodowej. Później pojawiła się druga część Clock Tower. Tak naprawdę jest ona nazywana Clock Tower 2, ale była ona bez numerku, bo był jakby to reboot serii, z tym, że jakby ten Clock Tower pojawił się na PlayStation. I on już chyba wyszedł w Stanach i w Japonii. Nadal to była gra, która była point and clickiem. Nie była to gra nie był to survival horror w rozumieniu, jaki dzisiaj znamy. Potem pojawiła się, ja się tutaj troszkę posłużę ściągą, bo szczerze mówiąc, tak jak mówię, nie grałem w te survival horrory, także też tych tytułów nie do końca kojarzę. Potem pojawiła się druga część Clock Tower, która również wyszła na PlayStation, nazywała się Struggle Within w 1998 roku i też ona wyszła na PlayStation i nadal to był point and click survival horrorem, połączony point and click survival horrorem. I to była część jakby druga, chociaż tak naprawdę to była część już trzecia, bo jeżeli liczymy ten reboot, no to część trzecia. No i dopiero w roku 2002 wydano część trzecią, Clock Tower 3, która już była jakby przeniesieniem całej gry w taki typowy schemat survival horroru. Czyli zbieramy przedmioty, uciekamy, po części walczymy, no i oczywiście rozwiązujemy zagadki. Gra się sprzedała ogólnie dość kiepsko i Capcom, z tego co czytałem, liczył, że sprzeda się 450 000 kopii, sprzedało się 120 000 kopii. Powodów, dla którego tak się stało, może być kilka. Jednym z nich może być to, że minęło zbyt dużo czasu od ostatniej części, gracze trochę zapomnieli serię, a może nie spodobało się przeniesienie właśnie w taki całkowite 3D, czyli tak stricte takiego survival horroru, jaki rozumiemy. W grze wcielamy się w Alicę Hamilton, która dostaje niepokojące listy od swojej matki, która mówi, żeby ukryć się przed swoimi 15 urodzinami. No i Lisa wraca do rodzinnego domu, gdzie zastaje jakiegoś takiego dziwnego typa, który chce ją złapać. I ona podczas ucieczki przed tym typem przenosi się do czasów II wojny światowej, do Londynu. I tutaj mamy właśnie jeden z fajnych motywów, w mojej opinii, w grze, że akcja przenosi się do różnych epok historycznych. Potem mamy chyba lata 60., potem jeszcze jakieś przenosi się i różnicą, jeżeli chodzi o typowe survival horrory, czyli takie jak mówiłem Resident Evil czy Silent Hill, jest to, że w Clock Tower w zasadzie nie można walczyć. Nie ma broni, którą możemy walczyć z przeciwnikami. Jedyną rzeczą, którą ma na swoją obronę Alisa, jest woda święcona, którą można polać przeciwnika, który na chwilę go zatrzymuje, ale go nie zabija. To, co musi Alisa robić, to oczywiście ukrywać się w przeróżnych miejscach i poczekać, aż przeciwnik zrezygnuje z jej szukania i odejdzie. I tutaj, zanim przejdziemy dalej, te wszystkie elementy pojawiły się oczywiście w grze, która była duchowym spadkobiercą Clock Tower, mianowicie Hunting Ground. Bardzo fajny tytuł na PlayStation 2, również u mnie na kanale. A jeżeli chodzi o nowsze tytuły, to takim, można powiedzieć, kolejnym duchowym spadkobiercą jest Remodered,
Na dniach pojawi się, lub gdy to oglądacie, już się pojawiła część druga, Broken Porcelain, natomiast pierwsza część właśnie hołdowała tym założeniom z Clock Tower, czyli nie mamy możliwości walki, a jedynie ucieczki. Naprzeciw nam stają duchy osób. Zaraz powiem, kim są te duchy, jak i takie postacie seryjnych morderców, które zostały jakby wskrzeszone, a które przez cały dany poziom cały czas nam depczą po piętach. To przed nimi musimy uciekać, możemy ich tam polać wodą święconą, zwalniając ich, bądź nas zatrzymując, ale przede wszystkim musimy uciekać i kryć się. I szybko się okazuje, że Alisa należy do jakiegoś starożytnego rodu, który walczy właśnie z tymi wskrzeszonymi seryjnymi mordercami. Oprócz tego są jeszcze inne duchy, które są duchami jakby osób zmarłych, które można uwolnić, przynosząc im jakiś przedmiot, które za życia na przykład zgubiły. No więc tutaj ten element, powiedzmy, zmieniono walki z zombiakami na coś bardziej, można powiedzieć, takiego dynamicznego, bo gra w zasadzie jest dość dynamiczna i w zasadzie jest to też jej wada, o czym za chwilę powiem. To, co, słuchajcie, rzuca się w oczy podczas grania w Clock Tower, to fantastyczne cutscenki. Powiem Wam, że byłem zaskoczony, że podczas cutscenek te cutscenki są niesamowicie dynamiczne. Widać tak na początku, jak grałem, mówię, chyba rękę do tego przykładał jakiś reżyser, bo nie wierzę, że zostało to przygotowane przez deweloperów i te cutscenki są bardzo takie, ich ruch jest bardzo dynamiczny. Wiem, że to ciężko pokazać, ale mam nadzieję, że zrozumiecie to, gdy pokazuję Wam teraz tutaj fragmenty. I co się okazuje, reżyserem gry był niejaki Kinji Fukusaku, którego nazwisko może Wam nie mówi, ale w którego pomysły, które on w zasadzie wymyślił, gracie pewnie wszyscy. Ponieważ Kinji Fukusaku był reżyserem filmu, który się nazywał Battle Royale. Film polegał na tym, że na wyspę było przewiezionych jakaś grupa uczniów, którzy musieli walczyć ze sobą. Jeżeli gracie w te wszystkie Battlegrounds, PlayerUnknown Battlegrounds, te wszystkie Battle Royale, to wszystkie te gry właśnie czerpią z tego filmu Battle Royale, tego Kinji Fukusaku, który właśnie ten film wymyślił. Chyba były dwie części, o ile dobrze pamiętam. Dwie części widziałem, nie wiem, czy była jeszcze jakaś. Także te wszystkie Battle Royale wywodzą się właśnie z tego filmu, a reżyserem był ten gość, który reżyserował właśnie Clock Tower. Ciekawa rzecz. I widać, że reżyser filmowy przyłożył do tych cutscenek rękę, że one naprawdę, może dzisiaj nie za bardzo, ale w tamtym czasie, w 2002 roku, na pewno wyróżniały się na tle innych gier właśnie tą dynamiką. Tak jak wspomniałem, ta sama gra jest bardzo dynamiczna i jest to w pewien sposób problem, bo przeciwnik, gdy nas goni i my się chowamy i on na chwilę znika, to on znika naprawdę na chwilę i to zaczyna bardzo irytować w grze, gdzie mamy spokój dosłownie na 30 sekund, żeby gdzieś przejść i zaraz ten przeciwnik się pojawia i znowu nas goni i znowu musimy uciekać. Co prowadzi, że nawet najprostsze rzeczy typu przejście z jednej lokacji do drugiej zajmują bardzo dużo czasu. A trzeba przyznać, że gra i tak jest dosyć krótka, więc gdyby faktycznie było to troszkę inaczej rozwiązane i ten przeciwnik pojawiałby się rzadziej, to pewnie ta gra by można było ją skończyć w 2 godzinki. Tutaj pewnie starano się jakoś to zamaskować właśnie tą ciągłą ucieczką. I to jest w mojej opinii dosyć słabe, bo w którymś momencie zaczyna to wkurzać, gdy chcemy coś zrobić, mamy jakąś zagadkę do rozwiązania i już na plecach nam czujemy, że sapie jakiś koleś, który chce nas zabić. Jeżeli chodzi o samych przeciwników, muszę przyznać, że tutaj też Capcom zrobił kawał fajnej roboty, ponieważ za każdym razem, w każdej lokacji, w każdym tej epoce historycznej goni nas jakiś seryjny morderca. W pierwszej jest to ogromny koleś z młotem, tak? I zawsze wokół tego seryjnego mordercy jest jakaś historia, kim on jest, co on zrobił i tak dalej. Także jakby mamy takie w obrębie danej lokacji, w obrębie danego epoki historycznej mamy jakąś tam mikrofabułę, która gdzieś tam się rozwija. I tutaj też jeszcze wspomnę, wrócę na chwilkę do tych cutscenek, bo muszę przyznać, że te cutscenki oprócz dynamiki są dosyć krwawe, co też się nie do końca zdarzało w grach, bo mamy tutaj sytuację, kiedy koleś rozwala takim ogromnym młotem łeb takiej małej dziewczynki, inny gościu wrzuca do jakiejś beczki
dwójkę ludzi, zalewa ich kwasem, także są takie dosyć hardkorowe sceny, muszę przyznać. Nawet jak na grę survival horror, która jest survival horrorem, byłem zdziwiony. Dzisiaj może to tak nie dziwi, bo na przykład Resident 2, ten remake, miał mega dużo takich hardkorowych scen, ale w tamtym czasie to, jeżeli popatrzymy na gry, które wychodziły w tamtym czasie, to faktycznie poziom brutalności był dosyć duży w tej grze, muszę przyznać. Jak wspomniałem, Alisa nie może się bronić, aczkolwiek zawsze na koniec danej epoki epoki historycznej, czeka nas pojedynek właśnie z tym seryjnym mordercą i wtedy to Alisa może używać łuku, co jest też dosyć w mojej opinii bez sensu, bo jakby normalnie nie może używać, a w którymś momencie może, także nie ma, to tak jakoś tutaj dziwnie zostało pomyślane. Natomiast muszę pochwalić system walki tym łukiem, bo jest też fajnie zorganizowany, bo łuk jakby wiąże postać, przywiązuje ją do ściany na przykład, tych strzał na przykład wypuszczamy kilka, one przywiązują postać do ściany i wtedy możemy zadać taki super cios, który zabiera dosyć dużą ilość energii. Wiem, że to może dzisiaj tak jest dosyć mętnie to tłumaczę, ale faktycznie kiedy się w to gra, no to mi się to podobało, tak jak to zostało zrobione. Na pewno wyróżniało się na tle tego ciągłego uciekania i chowania się, które było w pewnym momencie zaczyna dość irytować. To, co mi się też podobało, to bardzo dobra grafika. Wydaje mi się, że survival horrory w tamtym czasie były grami, które posiadały najlepszą grafikę, jeżeli chodzi o gry. I nie mówię tutaj tylko o Clock Tower, ale też o i Residencie, i o Silent Hillu, i o Hunting Ground, o nie wiem, tym Rule of Rose, Obscure, tych survival horrorów, Fatal Frame, tych survival horrorów było bardzo dużo i one zawsze na tle innych gier wydaje mi się, że wyróżniało się bardzo dobrą grafiką i tym razem też nie jest inaczej. Faktycznie Clock Tower graficznie jest niezły i mnie się ogólnie podobało. To, co jest jeszcze dodane w to, o czym nie wspomniałem, a co występuje w zasadzie również w Hunting Ground, to ten poziom paniki, który w momencie, kiedy wskoczy na poziom maksymalny, nasza postać staje się trudna do sterowania i po prostu ucieka, a my nie możemy nic użyć. Można tylko jedynie, znaczy nie możemy na przykład użyć wody święconej i po prostu ta postać ucieka, w pewnym momencie staje w panice, no i wtedy przeciwnik może ją złapać i ją wykończyć. I tutaj pojawia się motyw, który w tych wszystkich grach jest dostępny, mianowicie woda lawendowa, która sprawia, że ten poziom paniki znika. Mówię to o tym dlatego, że w wielu grach, które są duchowymi spadkobiercami Clock Tower, ta Lavender Water zawsze się pojawia. To jest dość ciekawy motyw. Także jeżeli tak patrzę dzisiaj na całokształt, oczywiście gra zebrała dość średnie recenzje i tam chyba ocena na Metacritic jest na poziomie 60%, co nie jest za dużo, ale dzisiaj grając w takie nawet starsze tytuły dużo rzeczy wybaczamy i na pewne gry patrzymy inaczej. Ja grałem w grę niedługo po premierze, no nie niedługo, przepraszam. Grałem w nią chyba sporo po premierze, ale jej nie skończyłem z tego względu, że wtedy mieliśmy dosyć dużo gier na PlayStation 2, i powiedzmy ten tytuł jakoś tak mnie nie za bardzo nie wciągnął i ja go gdzieś rzuciłem na półkę i w niego nie grałem i potem dopiero do niego wróciłem i muszę przyznać, że dzisiaj jak patrząc na całokształt podobało mi się te fajne cutscenki, całkiem niezła historia, podejście trochę inne do tematu survival horrorów, chociaż tak jak mówię, ten temat był ciągnięty potem i w Hunting Ground i w Remodered, ale na tamte czasy wydaje mi się, że to było dosyć świeże i takie nowe jakby podejście do całej rozgrywki. Także uważam, że ogólnie tak patrząc dzisiaj to nie wyszło to źle. Jeżeli tam lubisz survival horrory i szukasz jakichś ciekawych rozwiązań, no to myślę, że Clock Tower jest fajnym przykładem, gdzie można zagrać i naprawdę nieźle się bawić, chociaż tak jak mówię, gra czasami irytuje taką powtarzalnością i upierdliwością, która dość szybko się do tej gry wkrada, ale jeżeli na to przymkniemy oko, to mamy naprawdę kawał fajnej gierki właśnie z takim motywem właśnie w tych japońskich survival horrorach zazwyczaj bohaterką jest kobieta albo dziewczynka bezbronna, przez to jakby jeszcze bardziej rozumiemy ten strach, który jej dotyczy. To jest ciekawe w ogóle, to też można by kiedyś zrobić o tym materiał, bo większość właśnie gier survival horrorów ma kobiety jako główne postaci. Oczywiście może Resident tutaj się wyłamuje, co prawda były kobiety w
od drugiej części pojawiały się w Rezydencie, właściwie od pierwszej, bo Jill Valentine była w pierwszej, ale to były zawsze że postacie uzbrojone, które mogły podjąć równą walkę. A potem pojawił się taki trend survival horrorów, gdzie postacie były niemal bezbronne, delikatne, takie wiecie, na przykład Fatal Frame, właśnie Rule of Rose, Clock Tower, Hunting Ground, wszystkie te gry, gdzie te postacie już były właśnie takie kruche, chociaż oczywiście też nie jest prawdą, że nie mogły podjąć nie mogły podjąć równej walki, bo na przykład Fatal Frame już uzbrojenie było w postaci Camera Obscura, ale chodzi o to, że samą bohaterką była dziewczyna bądź kobieta, w zależności od gry. No tutaj mamy dziewczynę. Także jeżeli szukacie jakiegoś ciekawego survival horroru na teraz zimne, jesienne wieczory, no to myślę, że Clock Tower jest całkiem niezłą grą, która wciągnie Was na te kilka godzin i myślę, że będziecie bawić się dobrze. Ja się bawiłem dobrze, chociaż tak jak mówię, gra nie zdobyła zbyt pozytywnych ocen i rozumiem z jakiego powodu. Natomiast chyba najfajniejsze jest to, żeby sprawdzić, jak te cutscenki wychodzą i że jest to gość, który w zasadzie wymyślił Battle Royale, pracował przy tej grze i to myślę, że jest fajnym motywem całej produkcji i taką no, dość sporą jakby ciekawostką, jeżeli chodzi o Clock Tower. Niemniej, czy polecam? Polecam ogólnie. Zobaczcie sobie tutaj na gameplayach, jak to wygląda. Jeżeli Wam się spodoba, myślę, że warto sięgnąć, a jeżeli nie trawicie survival horrorów, to na pewno Clock Tower też Wam nie przypadnie do gustu. Natomiast jest to tytuł, który jest też ostatnią częścią serii. Tak jak mówię, już kolejna część nie powstała, powstały te tylko duchowi spadkobiercy kolejni w postaci Hunting Ground i oczywiście Remodered, gdzie aktualnie czekamy na część drugą. No i chyba to tyle. No. Zagrajcie, no. Tyle mogę powiedzieć. Zagrajcie, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.